Aloha kochani! Dzisiaj przeniosę Was w egzotyczne miejsce, a to wszystko za sprawą stylu tiki. Fascynacja stylem hawajskim na całym świecie znana jest nie od dziś. Kiedy myślimy o imprezach hawajskich, myślimy raczej o tym. W najlepszym wypadku o tym. Dobrze, kiedy ten styl kojarzy nam się faktycznie z tą drugą wersją. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o stylu tiki, który już tak naprawdę od II wojny światowej jest obecny w popkulturze. Między innymi dzięki dżentelmenowi o nazwisku Don Beach, który jako pierwszy w Los Angeles otworzył restaurację w stylu tiki i nazwał ją Don Beachcomber. Ja z kulturą hawajską spotkałam się już w 2008 roku, kiedy zaczęłam występować z zespołem Tam Tam i Tutu z naszym hawajskim spektaklem. Następnie poznałam osoby, które profesjonalnie zajmują się tańcem hula, a także masażem Lomi Lomi, który pochodzi z Hawaii. Słowo tiki i ten styl poznałam dopiero w 2011 roku, kiedy przeniosłam się do Belgii i zaczęłam uczestniczyć w różnych festiwalach, które odbywały się właśnie tam. Jak wiemy, w czasie II wojny światowej wielu amerykańskich żołnierzy stacjonowało na wyspach egzotycznych typu Bora Bora lub właśnie wyspy hawajskie. Tam też stykali się z kulturą ichniejszych plemion. Widzieli te wszystkie piękne, malownicze pejzaże, wiele pięknych kolorów, egzotycznych kwiatów, egzotycznych tańców. Generalnie kultury, z którą nie spotkali się nigdzie wcześniej. Wielu z tych żołnierzy po powrocie do domu tęskniło właśnie za tymi rajskimi plażami, pejzażami, egzotycznymi drinkami. Jeden z tych żołnierzy napisał książkę pod tytułem Tales of South Pacific, czyli opowieści z południowego Pacyfiku, za którą dostał nagrodę Pulitzera. Był to James A. Michener. Jego książka zapoczątkowała lawinę dokumentów, filmów, a także książek właśnie na temat egzotycznych wysp. Książka Michenera została także przekształcona w broadwayowski musical, a potem film pod tytułem South Pacific. W 1950 roku pojawił się także dokument norweskiego podróżnika, który podróżował po Polinezji. Tytuł tego dokumentu to Kon-Tiki. Był on aż tak popularny i tak fantastycznie zrobiony, że dostał Oscara. Słowo tiki stało się określeniem stylu i wszystkiego, co z nim związane. Pojawiło się oczywiście najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie rozprzestrzeniło się na cały świat. Skąd w ogóle wziął się ten termin tiki? Przeglądając mitologię różnych plemion polinezyjskich, trafiamy na opis Boga, który stworzył człowieka, lub pierwszego człowieka. Bez względu na to, czy tiki pojawiał się jako Bóg, czy jako człowiek, jego reprezentacją była drewniana rzeźba. Rzeźby te mogliśmy zauważyć na przykład przed wejściem do świątyni. A kiedy tiki opanowało Stany Zjednoczone, zaczęły one się pojawiać wszędzie. W latach 50. wraz z rozwojem przedmieść w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się także lokalne biznesy związane z tymi przedmieściami, między innymi restauracje. W wielu z nich możemy znaleźć akcenty polinezyjskie, na przykład typowe dla chat ceremonialnych dachy w kształcie A, różnego typu ozdoby, rzeźby, które nawiązywały swoją stylistyką właśnie do stylu polinezyjskiego. Lata 50. to także złoty wiek podróży. Zatem ludzie chcieli przywozić do swoich domów część miejsc, w których byli. A że Hawaje stały się kolejnym stanem, coraz łatwiej było im podróżować właśnie tam i przywozić wiele ciekawych elementów hawajskiej kultury. Styl tiki przeniósł się nie tylko na przedmieścia w Stanach Zjednoczonych, ale zaczął pojawiać się w kulturze masowej. Przykładem na to może być film Blue Hawaii z Elvisem Presleyem, gdzie ewidentnie mamy wpływ tiki na całość scenariusza, a także na to, gdzie kręcone były wszystkie sceny. Echa stylu tiki pojawiały się nawet w reklamach.
Tutaj możemy zobaczyć na przykład reklamy kosmetyków. I widzimy, że styl tiki był głównym tematem zarówno samej reklamy, jak i nazw kosmetyków. Także Walt Disney zainteresował się stylem tiki i w 1962 roku otworzył tak zwany Enchanted Tiki Room, czyli zaczarowany pokój tiki, w którym mogliśmy wyjść na przykład na typowy dla Tahiti taras lub obejrzeć rodzinne spektakle. Styl tiki nie był czystym przeniesieniem stylu polinezyjskiego do Stanów Zjednoczonych, był raczej idealizacją wszystkiego co rajskie, egzotyczne. Bardzo wiele barów i restauracji serwowało na przykład chińskie potrawy, które także wpisywały w ten egzotyczny trend. Bardzo popularnym drinkiem, który znajdziemy we wszystkich barach tiki, jest tak zwany zombie, który pochodzi z Karaibów. Po fali, jaka zalała restauracje i bary, nadszedł czas na domy Amerykanów. Tak zaczęło się szaleństwo na egzotyczne dodatki. Wszyscy chcieli mieć kawałek egzotycznej wyspy u siebie w domu. Nawet Elvis Presley w swoim domu miał tak zwany jungle room. Zaczęto zatem produkcję wielu gadżetów, które miały umożliwić Amerykanom właśnie wprowadzenie tego stylu do ich domów. Najłatwiej dostać można było tak zwane tiki mugs, czyli ceramiczne kubki, które miały na sobie różne egzotyczne wzory. Tutaj możemy zobaczyć przykłady kilku domów właśnie w tym stylu. Salony, ogrody. Tiki było dosłownie wszędzie, między innymi w muzyce. Wszystko za sprawą Martina Denny, który stworzył styl zwany Exotica. Sam opowiadał, że część z tych dźwięków, które słyszymy na jego płytach, to przypadki, bo na przykład w trakcie nagrywania gdzieś w oddali słyszał papugi i postanowił włączyć je do swojego utworu. Tym sposobem Amerykanie dostali kolejne narzędzie do tego, żeby przenieść ten styl do siebie, do domów. W wielu ogródkach zaczęły pojawiać się nie tylko akcesoria związane z tym stylem, ale zaczęto urządzać przyjęcia, tak zwane luau. Co to jest luau? Luau to przyjęcia, ceremonie, podczas których mogliśmy oglądać różne ciekawe występy. Styl ten stał się na tyle popularny, że nawet Hugh Hefner w swojej willi z króliczkami urządzał typowe polinezyjskie luau. Dlaczego styl tiki zaczął być tak popularny w Stanach Zjednoczonych? Przede wszystkim dlatego, że była to tęsknota za tym wolniejszym trybem życia, za pięknymi widokami, za egzotyką, za tą taką wolnością, jaką daje życie blisko oceanu. Niestety pod koniec lat 60. styl tiki zaczął zanikać. Tiki nie pojawiało się w kulturze i popkulturze amerykańskiej do lat 90. Styl tiki przeżywa renesans. Staje się coraz bardziej popularny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Wszystkie bary i restauracje prześcigają się w recepturach na nowe drinki lub potrawy z kuchni polinezyjskiej. Podobnie jak w latach 50. i 60. tiki przenosi się także do domów. Można zakupić dla siebie właśnie takie same kubki ceramiczne, jakie były dostępne w latach 50. i 60. z różnymi egzotycznymi wzorami. Nawet na biretro.pl możecie zakupić takie fajne szklaneczki do lemoniady albo do drinków. Także tiki wraca z podwójną mocą. Jest organizowanych coraz więcej grup na Facebooku, na przykład Tiki for Everyone, amerykańska grupa dla miłośników tejże kultury. Organizowane są także festiwale. Największym z nich jest Tiki Oasis w San Diego. Co roku pojawiają się na nim tysiące miłośników kultury tiki. Jak wiemy, moda zawsze jest odpowiedzią na obyczajowość. Zatem nie zabrakło w modzie lat 50. także elementów tiki. Ale o tym opowiem Wam już w następnym odcinku. Bądźcie czujni!
Dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, nie zapomnij o kciuku w górę, komentarzach i subskrypcji. Po więcej retro informacji zapraszam Cię na moją stronę biretro.pl oraz na grupę na Facebooku Retro w Polsce.